Plaza de Caicedo. Okej. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, tym razem z miasta Cali. Prawdopodobnie najniebezpieczniejsze miasto w całej Kolumbii, tak słyszałem, ale przekonajmy się, jak jest rzeczywiście. ¿Hablas inglés? ¿Ah? ¿Inglés? No. No. Speak English. Soy polaco. Polaco. Ah. Artur. Mucho gusto. Mucho gusto, claro. Caro. Carro. Bueno. Ford. Ford. O, chyba nie chce palić. Chyba nie pójdzie. Chyba nie pójdzie. Hola. ¿Hablas inglés? No mucho. No, no mucho. Sí, pero bienvenido a Cali. ¿Qué? Estos son productos naturales, amazónicos. A, okej. Znowu zobaczcie. Sprzedaje gościu jakieś badziewie naturalne. Aceite de coca. Kokain. Pero no paga. A, okej. Masajear. Na kokainie to jest. Zobaczcie, a tutaj na marihuanie coś. Na plecy. Jakieś problemy z plecami tutaj. Que usted es el primero que yo veo en 51 años que tengo que se subió a un taxi grabando. Wow. Słyszeliście to? Este dedo que usted está grabando acá fue un intento de robo. Iba en la moto. Porque yo le metí el dedo a la pistola al sujeto. Entonces cuando le levanté la mano me voló el dedo. Pero no por eso estaba inseguro. O sea, ahorita en este momento la ciudad está segura. Comparado con el gobierno anterior. Que el alcalde que se fue, que se llama Jorge Iván Ospina, que fue un pésimo alcalde, ahí sí la inseguridad estaba desbordada. Ahora no, ahorita se vive tranquilo. Mucho sicario. Cali. No, lo normal. Normal. En este momento, al gobierno anterior, que fue el alcalde pasado, sí dejó que la ciudad la cogieran los criminales. Ahorita no. O el gobierno que tenemos en este momento. Pero todo eso va a mejorar si Dios lo permite. Dobra, przyjechałem już na dzielnicę Siloe i jest właśnie mój ziomek. Niestety po angielsku nie mówi. Hola, amigo. Bienvenido a Cali, a Siloe la Comuna 20. Mucho gusto. Mucho gusto. Okej, placer. Siloe. Vamos. Dobra, jedziemy. Także zostańcie ze mną do końca. Oglądajcie. Zobaczymy, czy Siloe jest tak niebezpieczne, jak piszą w internecie. Antes vendían frutas y verduras. Mercado. Antes sí. Ah. Ahora cosas de segunda que se reutilizan. Czyli wszystko to jest Cosas pewnie z que botan. recycling. Utyliza. Se utilizan. Aha. Ludzie sprzedają wszystko pewnie, co znaleźli na wysypisku śmieci. Soy polaco, Rafael. Mucho gusto. Polonia. Video. Cosas antiguas. Antiguas. Antyki. Okay. Siga. Gracias. Tutaj on sprzedaje antyki. Ja akurat nie jestem fanem antyków, ale może ktoś z Was lubi lub zbiera antyki, to może sobie zobaczyć, co ludzie sprzedają w Kolumbii. Zobaczcie, to jest żelazko parowe.
Kurczę, jakie stare. To kiedyś takie żelazka parowe już były? Mona. What is this? Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Czy ktoś z Was jest w stanie ustalić, co to za urządzenie, w jakim celu? Piszcie komentarze. Wkraczając do dzielnicy Siloe, uderza mnie surowość otoczenia. Sterty śmieci porozrzucane w samym centrum dzielnicy i unoszący się zapach. W pewnym momencie zauważam grupę mężczyzn siedzących na ziemi za niskim ogrodzeniem. Pomimo ostrzeżeń przewodnika postanawiam podejść bliżej. Wydają się skonsternowani, a jednocześnie zaskoczeni widokiem obcego człowieka wchodzącego na ich teren. Obraz, który widzę, wstrząsa mną. Szczególnie biedny pies z jednym okiem, głęboko oddychający, jakby walczył o każdy oddech. Mężczyzna siedzący na materacu, pomimo swojej sytuacji, unosi 2 kciuki, jakby chciał dać mi znać, że wszystko jest okej. Przez chwilę zastanawiam się, czy to gest otuchy, czy po prostu odruch, którym chce pokazać, że wciąż tu jest. What is your name, my friend? My name is Daniel Aponte. What do you do here? I from Caracas. Caracas? Sí. Why you are here? Living. Condición de salud. Oh shit. What's happened? Oh kurczę. Pero ese es crema, no es. Jezu. Hospital. Vamos. Yes. Vamos hospital. No. I should. You should. When? I should. Con salud. Si ven. This. Pero more burocracia. Biurokracja. Okay. Survival. No to jest prawdziwe piekło w Siloe. Polonia speaking Rush, no? English? English? No, Polish. Co on robi? Żeby mi nie przywalił. Aluminium. And dinero. Aluminium and dinero. Reciclaje es Reciclaje. Business. It's a good business. You sleep here? Sí, Jezu, to jest jakieś piekło. Uciekam stąd. Naprawdę. To jest straszne. Uciekam. Czekajcie, dam im jakieś drobne, chyba mam. Dam im jakieś pieniądze. Jeżeli mam, dam im tutaj na wodę. Cuerpo y la cabeza. Serpiente. Dom węży? Tak się nazywa? Słuchajcie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, o co tu chodzi. On kazał mi tam zajrzeć. Jakieś węże. Posągi węży. Zobaczcie. Coś wam powiem jeszcze, że jak widzę jakiś motor i 2 gości jest w kaskach, to po prostu mam taki lęk, że to mogło być Sicario. Naprawdę, tyle co się człowiek naoglądał tych filmów o Sicario, wiecie o co chodzi. No i jestem w takim rejonie, gdzie bardzo dużo było tych Sicario, pewnie do tej pory są. Więc jest jakiś lęk. Ale co oni mogą chcieć ode mnie? Zazwyczaj Sicario na zlecenie działają. A tak to chyba zwykłego turysty by nie zabili. Może. Dobra, jedziemy na dół do Siloe. Vamos, Siloe.
Ale pięknie, zobaczcie. Siloe, barrio. Eso, la estrella. Okej. Słuchajcie, ten dom węży, który się tam znajduje wyżej, tam gdzie przed chwilą byliśmy, teraz mi mój znajomy powiedział dokładnie, o co chodzi. Tam kiedyś, to jest mroczne miejsce ogólnie, teraz jest opuszczone, a tam kiedyś nie wiem kto, nie wytłumaczył mi dokładnie kto, on chyba sam nie wie, były dokonywane jakieś obrzędy związane z satanizmem, z diabłem i tam zabijali ludzi. Także dziwne miejsce, akurat w tym miejscu, na takiej dzielnicy, muszę poczytać o tym. Jeżeli ktoś coś znajdzie w internecie na ten temat, piszcie komentarze, bo z chęcią sam bym się dowiedział coś więcej o tym miejscu. Czyli dom węży na dzielnicy Siloe w Cali w Kolumbii. Jeżeli chcielibyście się spytać o to, czy czuję się bezpieczniej z przewodnikiem, no to tak średnio, bo tak naprawdę on mi niczego nie gwarantuje. Wiecie, o co chodzi? On mnie obwozi tutaj tylko, ale niczego nie gwarantuje, no bo równie dobrze jemu może ktoś tutaj coś zrobić. Jakaś grupa, jakiś gang zobaczą mnie z kamerą, podjadą drugim motorem do nas i każą oddać wszystko, co mam i do widzenia. I co on mi pomoże? Nic mi nie pomoże, więc ryzyko jest zawsze. Hola. Policja pojechała, czyli jeżdżą, patrolują okolice. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Siloé, artista de aquí de la Comuna 20, hago parte de Siloé Tour y bueno, aquí estamos para apoyarnos y mostrar la buena cara de Siloé. Dios los bendiga, bendiciones a todos. Music, ¿cómo está la vida aquí? ¿Cómo está la vida aquí en el barrio? ¿Cómo está? Barrio. Claro, no, mira que te comento que el turismo ha cambiado mucho las perspectivas, o sea, las divisiones que habían. El turismo por primera vez algo logró que los jóvenes se motivaran a hacer lo que ellos querían sin hacerle daño a nadie. Hay jóvenes que aquí hacen torneos de fútbol, hay otros que se dedican a otras cosas. Estamos en proceso de darles unas opciones a ellos para que ellos encuentren una opción más para que no le hagan daño a las personas de su mismo territorio y de su mismo sector. Ok, ¿más peligrosa? En cuestiones de peligro, podría decirte que si tú te vas a otros lugares, vas a descubrir que en todo lugar hay peligro, sino que, o sea, las barreras se han logrado vencer. Si nos vamos a las cuestiones de barreras, se han logrado vencer primeramente con ayuda de Dios y segundo con lo que está haciendo el turismo en los territorios como lo es la Comuna 20. Ok. ¿Con qué frecuencia ocurren los asesinatos aquí? O sea, pues es muy poca. Muy poca. Muy poca. Muy poca. Ok. ¿En muchos pandillas? Como te decía al principio, se han logrado vencer. O sea, ya no hay tanta división como que yo pase para otro sector, no hay esa barrera. Porque como te digo, el turismo lo que está logrando es darle unas ofertas a ellos para que ellos cuiden de su territorio y de su comunidad. Sí, gracias. Dios te bendiga. Bendiciones. Mucho gusto. Widzę, że tutaj zasieki wszędzie. Diego. Hola, Diego. Hola. ¿Cómo estás? Ahí bien, mira, gracias a Dios, bien. Artur, mucho gusto. Artur.
De Polonia. De Polonia. Ay. More money, more money. Sí. Co to jest za dom jakiś dziwny? Es un amigo de Polonia. Dale un abrazo. Artur, mucho gusto. Kurczę, ale miała rękę brudną. Całą mokrą rękę teraz mam. El timbre. El timbre. A, dzwonek, zobaczcie. Dzwonek. Ale tu jest naprawdę ciekawie. Może nie jest zbyt bezpiecznie, ale jest bardzo ciekawie. Ludzie tutaj żyją swoim rytmem. Każdy się dziwnie patrzy, widząc gringo. Jeszcze z kamerą. My jechaliśmy motorem, ale widzę, że tutaj można dojechać kolejką linową jeszcze wyżej. Także miasto musiało pewnie dawno temu zainwestować sporo, żeby ułatwić życie tym ludziom tutaj, żeby mogli się dostawać na dół, podobnie jak w Medellin. Hola. ¿Hablas inglés? No. No? Yo sí hablo inglés. No le cree, no le cree. Okej, dobra, idziemy tam do środka do nich, do tego domu. Ty naprawdę tu musi być niebezpiecznie jak z osieki. Rambo. Rambo. Dobra, idziemy. Señor, ¿qué pasado? Hola, ¿qué más? Bienvenido. Ale, Wow. dobry, foto. ¿Qué país eres? De Polonia. Polonia, muy bien, bienvenido. Welcome de Polonia, muy lejos. Me encanta verte aquí, señor. Bienvenido. Gdzie ja przyszedłem? Zobaczcie. To jest dom, gdzie ludzie mieszkają. Być może to są członkowie gangu, nie wiem, nie chcę tutaj sobie dopowiadać historii, bo nie wiem, ale nikt się nie przyzna, wiadomo. No ale wyglądają ciekawie ci ludzie. Hola. Artur. Mucho gusto. Video, no problem? No problem? Ja cię kręcę, ale wariat. Ale wariat. Ale wariat. Estamos aquí en la nave, bienvenido. Es una parte muy oculta, nadie puede saber de este lugar. Es un lugar donde muy pocas personas lo conocen, solamente los habitantes de esta cuadra, los cuales se les aplica un chip para que no se acuerden nada y no cuenten nada. Welcome. Welcome. Wow. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy mogę, ale idę. Ty, co oni tu mają? Ja pierdzielę. O co tu chodzi w ogóle? Bills, el dios de la destrucción. A, okej. O kurczę, ale trafiłem na miejscówkę. Na końcu świata. Ty. O co tu chodzi, ludzie? Ja pierdzielę. Ale gość ma fazę. Zrobił sobie w mieszkaniu statek kosmiczny. I on tu jakieś pokazy robi, czy co? O co tu chodzi w ogóle? O co tu chodzi? O kurczę. On jest jakiś opętany chyba. No problem? No problem? No problema, no problema. No. Welcome. Este lugar donde tatú. Tatu. Sí. A, tatu. Zobaczcie, on robi tatuaże. Tatuaże. Cliente. Sí. Bueno. Elegante. Disfruta el arte a los humanos. Ale gość wykręcony, naprawdę. Zobaczcie. Ja nie wiem, czy on nie jest jakimś seryjnym mordercą. Gdzie ja jestem?
se alcanza a ver. Este es mi territorio, mi ciudad, mi planeta, mi hábitat. Así es donde están ellos ubicados, los cuales no saben que yo estoy aquí en la tierra dándolos a conocer mucha tecnología y el arte. Esta es una pintura de las grandes que he hecho. O la familia de la vacuna. Es magnífico el arte. Ja cię kręcę, ale trafiłem miejsce. Piszcie, co myślicie o tym wszystkim. Nie wiem, czy to jest zrobione specjalnie pod turystów, czy jak, no ale tutaj turyści? Cholera wie, nie wiem. Czy tutaj lokalni przychodzą ludzie, czy on jest jakąś taką atrakcją lokalną, takim artystą, no bo tutaj on maluje różne rzeczy i tak dalej. I trochę to wygląda jak taki, jakby to był jakiś lokalny artysta, który sobie tutaj stworzył takie muzeum. Nie wiadomo. Naprawdę, wygląda to fenomenalnie, dziwacznie, strasznie. ¿Cómo está la vida aquí? Bien. Bien? Sí. Okay. No washing machine? A, ręcznie. Kurczę. Jezu. Ale ludzie tutaj żyją. Okay? Jezu, ale ludzie tutaj żyją. Szok. A słuchajcie, zanim to weszliśmy, to oni kazali nam czekać 10 minut. Pewnie przygotowywali coś albo nie wiem, chowali może coś, żebyśmy nie wchodzili. I dopiero po 10 minutach weszliśmy. Albo może przygotowywali, nie wiem, porządek robili, nie wiadomo. Ale on wcześniej nic nie mówił, że przyjedziemy, tylko po prostu podjechaliśmy tutaj. Nieźle, co? Zobaczcie, jak pięknie. No kurczę. Ale widoki. Cali. ¿Cómo está la vida aquí? Poquito dudita, pero ahí vamos. Todo bien. Todo bien. Ajá. Todo bien. And ¿cuántos años viviendo? No, cuatro meses nomás. Cuatro mesecitos apenas. Ah, necesito. Apenas estoy. Ajá. Ah, okay. En trabajar. Ajá. Echando Okay. pancita And peligroso aquí? Pues un poquito. Poquito. Sí. ¿Pandillas? ¿Muchos pandillas? Uno que otro por ahí. Creo que digamos que bastantes no. Ah. Uno que otro por ahí, una riña de pronto. Ah, okej. Aha. Okej, gracias. Słuchajcie, tutaj w Cali kiedyś rządził kartel z Cali, który był odwiecznym wrogiem Pabla Escobara. Już nie ma tego kartelu. Na pewno działają jeszcze jakieś grupy ukryte, które się zajmują narkotykami, ale na mniejszą skalę. Natomiast ten kartel, wbrew pozorom, nie był aż tak brutalny jak kartel z Medellin, bo oni tutaj w sumie tylko, może nie tylko, ale w większym stopniu przekupowali urzędników, polityków i tak dalej, żeby mieć kontrolę nad miastem. To byli gangsterzy w białych kołnierzykach. Było ich dwóch braci, już zapomniałem, jak oni się nazywają. Gilberto chyba i jeszcze jeden. No i przez bardzo długi czas rządzili tutaj. Najlepsze jest to, że nawet finansowali nawet kampanię jakiegoś polityka, który później postanowił rozprawić się z tym kartelem i ich zamknęli, aresztowali ich, przenieśli ich do Stanów. Chyba nadal siedzą, nadal chyba żyją, natomiast obecnie nie wiadomo, kto tutaj rządzi miastem. Jeszcze tak na koniec, podsumowując całą tą podróż tutaj na tej dzielnicy, nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy jest tak mocno niebezpiecznie, jakby się wydawało. Trochę w formie żartu tutaj tak pokazywałem różne rzeczy, ale nie widziałem jako tako żadnych gangów, żadnych osób z bronią.
tak naprawdę, więc nie będę zniekształcał opinii o tej dzielnicy, bo nie wiem, ludzie mówią, że społeczeństwo się zmieniło, że nie ma już tutaj takiego niebezpieczeństwa jak wcześniej, że ludzie chcą normalnie pracować tutaj, że pracują ciężko, tworzą różni artyści, różne rzeczy, piosenkarze, ludzie tańczą tutaj, salsa przecież jest stolicą, Cali jest stolicą salsy tak naprawdę i ludzie chcą normalnie żyć. Policja jeździ na motorach bardzo często, w jakim stopniu na pewno jest niebezpiecznie, ale w jakim nie wiem. Musiałbym chyba tutaj pobyć trochę dłużej. Także ocencie sami i zdecydujcie. Niedługo mam samolot do Kukuty, także kolejny odcinek będzie z Kukuty, czyli z miasta przy granicy z Wenezuelą. Chciałbym nagrać odcinek o imigrantach z Wenezueli, którzy przechodzą przez nielegalną granicę w Kukucie. Zobaczymy, czy w ogóle uda się tam dotrzeć, czy będzie na tyle bezpiecznie, że mogę tam podejść pod tą granicę. Zobaczymy.